Czy drodzy widzowie są do tej pory zadowoleni z historii Zielonego Commonwealtha? Trzech narodów, a tak naprawdę niezliczonej rzeszy multikulti szczęśliwych żbiczków pod zarządem powierniczym polsko-ukraińskiego rządu. Szkoda, że stolica pozostała w Kijowie, że nie można było przenieść choćby, nie wiem, do Grodna. O, do Lwowa byłaby super stolica, chociaż Grodno będzie w środku, tak plus minus, jak skończymy rysować nowe granice Rzeczpospolitej. A ja witam serdecznie, Zającosław z tej strony, kłaniam się niziutko i witam cieplutko. Herzow Iron 4 z modyfikacją na OP ukraińskie możliwości. Wojna na zachodzie wygrana. Wojna na wschodzie trwa, Stalingrady zajęte, wielkie kotły bydgosko-łódzkie wykończone. Dzisiaj zaczynamy od ofensywy dalszej w kierunku Inflant, ponieważ tutaj po pierwsze znajduje się nasza armia zmotoryzowanych kozaków, a po drugie tu powstała luka i to potężna luka. Gigantyczna luka powstała, którą nie omieszkamy wykorzystać. Na wstępie co? No łapki w górę, soczyste komentarze. Klasyk, klasyczek totalny. Polecam bardzo serdecznie wpaść na Discordzika, dwa pozostałe kanały, w tym kanał Znamy Chomicza z powtórkami. Wszystkie linkacze tradycyjnie macie w opisie. A my, no który tutaj się nie chce przypiąć? A, bo Sikorski ma tą osobną armię. A, ja zapomniał. No dobra, panie Sikorski, pan będziesz, rozumiesz, asekurował, tylko zmienimy tobie kolorek, może być na zieloniutki, rozumiesz, mordeczko moja. Będziesz asekurował ten wyłom, bo my tu będziemy robić agresywne rzeczy i my tu będziemy robić niebezpieczne rzeczy, rozumiesz? To będą i w sumie też możesz puszować. Też możemy zrobić autopuszyk, no i lecimy na dzisiejszy odcinek, zobaczymy jak będzie wyglądało. Swoją drogą przypominam, że my mamy flotę malarza pokojowego, Schleswig-Holstein, proszę bardzo, Deutschlandy. I mamy flotę Roma Imperio Litorlo, rozumiesz? Mamy flotę Bebiciową do dyspozycji. Mamy wszystkie floty, sobie stacjonują w Odessie i na razie chillują, bo chyba nie ma sensu nigdzie na razie pływać. Dobra, odpauzowujemy i rozpoczynamy Tour de Piotrogród. Wyzwolimy. Właśnie, tylko poczekaj, bo my jesteśmy w sojuszu z tym Białym Krymem. Czy ten Biały Krym ma tutaj kory? On pewnie ma jakieś drzewko rekonkwisty, ale on jest poblokowany. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Chodzi o to, czy my to będziemy mu oddawać, jak jesteśmy w sojuszu, ale chyba nie. Więc możemy swobodnie prowadzić operacje ofensywne. Na pełnej. Ależ te ciężaróweczki jadą. Wróg nie zdąży przeorganizować obrony. Cały czas jakieś dziwne achievki wpadają. Nie wiem, po co Paradyż dodał te jakieś dziwne achievki wewnętrzne do Ojczana, nikt o to nie prosił, nikomu to nie było potrzebne, no ale to jest typowy Paradyż. Patrz jak to chodzi! Patrz jak to chodzi! Ja cię, pyk, 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 kozacki blitzkrieg, rozumiesz? Ależ to jest majestatycznie dobre i to jeszcze są zwykłe ciężarówki, nawet co on? Dobra, on nie robił desantu, on po prostu próbował wpłynąć do portu, ale zanim on wpłynął do portu, to my go szprytnie zajęliśmy. Wybitnie. Dobra, kierunek Leningrad. Dawaj tymi ciężarówkami się przebijaj, gdzieś tam znajduj drogi. To jest dosłownie wyścig. Kijów wytrzymał, dzięki czemu mamy drobne bonusy. Problem jest taki, że manpower spada. Więc wiecie, mamy 2,5% manpower, ale mamy solidne bonusy do tego. To jest aż 115 efektywnego manpowera. No i ciągniemy manpowera z Polszy i z terenów ukraińskich. I w sumie chyba już więcej straciliśmy niż na wojnie z Teutonami? Na to wygląda? Czekaj, bo to jest do zmechów. Speed plus 5%? Mordeczko, mów mi tak jeszcze. Mów mi tak jeszcze. My mamy w tym drzewku naszym ukraińskim, którego nie zdążyliśmy niestety w całości wykorzystać, jeżeli chodzi o reformy gospodarcze. My mamy rzeczy do zwiększenia wydobycia surowców. Jakieś kurskie rafinerie i tutaj mamy sporo decyzji. Na zwiększenie surowców. No mieliśmy to zrobić, tylko że niestety wybuchła wojna, no i nigdy tego nie zrobiliśmy. Tu sobie możemy 1% manpowera machnąć. Więc myślę, że brzmi fajnie, jeszcze pomoże tam z okupacją regionów. Bo sporo idzie na tego. Bo 230 poszło na garnizonowanie. Dobra, mordo. Dawaj na garnizony tym Włochem 380 tysięcy, rozumiesz? Italo Barbi uda się na tereny okupowane przez naszą wyzwoleńczą armię.
Oj, 7 dywizji w jednym miejscu, widzę, że ktoś tam na szybko wystawia. Czoby rozumiesz, garnizonować, a nasz manpower siedział tylko na linii frontowej. To dalej jest luka, to rozumiesz, dalej nic nie ma. Oni dalej nic nie są w stanie tu podrzucić dywizji. Takie straty i tak żeśmy rozbili ich armię w kotłach. To jest normalnie lepiej niż Barbarossa. Rozumiesz? Oj, bo nam kociołek zrobili. Czy to jest nasza, czy to jest włoska dywizja? To jest... Co to jest? Co to jest? To jest Żeligowski. To jest... Oj, to jest nasza dywizja, to trzeba wyciągnąć. Zdecydowanie. Uratujemy cię, towarzyszu, wytrzymaj, ty się świetnie bronisz w tym kotle. Widać, doktryna wojny mobilnej też świetnie sobie radzi do manewrowania, będąc zamknięta w kotle. Ja bym chciał te 8 dywizji obtoczyć, więc przestańcie je puszować. Zróbcie pyk, 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 bo to jest dobry nabytek, te 8 dywizji do zlikwidowania. I tutaj jeszcze festung na wyspie. A reszta linia frontu stoi, chilluje sobie na spokojnie. No i pyk. I boczkiem wchodzimy do Leningradu. Tu trzymaj te 8 dywizji, pyk, pyk, pyk. Tu mamy przecięcie, zajęcie. Tu, wrzucili dywizję, niedobrze. Tym trakiem, proszę bardzo. Sforsuj tym trakiem. Orsuj tym trakiem, a wyatakować, żeby nie mogli się ruszyć. No niestety chyba z marszu Leningradu nie zajmiemy. Niestety wystawił te kilka dywizji, które niestety nas zatrzymało. Tylko w jednym miejscu. Dalej ofensywa trwa. Dawajcie do Witebska i Smoleńska ważne supply huby i bramy wejściowe do tak zwanej stolicy Moskwiczan, Rozwietów, Maciaków, czy jak ich tam nazwali. Jeszcze Trockiego upolował. Od bandyta gruziński, wataszka, Wiraszka 1. No patrz jaki festung leningradzki robi. No dobra, to my sobie ominiemy i lecimy kierunek Moskwa, rozumiesz? Rozumiesz, tutaj pyk, 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 pyk. No powoli zaczyna, dosłownie na ostatnią chwilę zmontował jakąś obronę, a nam saple padły. A nam tutaj troszeczkę saple padły. To wypadałoby zająć, tutaj koń tylko tego broni. Aha, i tu mamy wycieńczone dywizje. Ciągłym natarciem, ciągłym atakiem. Dobra, przestań autopuszować. To już troszeczkę gorzej wygląda. Wplątaliśmy się w gigantyczne problemy supply'owe, ale zajęliśmy pierwszy ważny węzeł logistyczny w Witebsku, który powinien uruchomić sieć supply na tym wrażliwym odcinku frontowym. Spróbujcie wypchnąć tego konia, bo wypchnięcie tego konia byłoby mucho importante. W naszym przypadku spróbujcie wypchnąć te dwie prowincje. O, ale w ogóle zajęcie Witebska odblokowało tutaj dywizję. Pysznie to o tym świadczy. Czy my jesteśmy w stanie coś wystawić? Karabińców troszeczkę na minus. Karabińców bym powiedział, że troszeczkę na minus. Czy my coś budujemy? A, my tego jednego supply'a gdzieś tam na plecach budujemy. No to może niefortunne. Buduj, pyk, 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 militarki dalej. Stawiamy militarki. To jeszcze poproszę, o właśnie, o zajęcie Smoleńska. No i teraz mamy piękne zaplecze logistyczno-supply-owo-frontowe. Jezus, ta szalona ciężarówka chyba... ta szalona ciężarówka pomyliła drogę. Proszę zakręcić na Moskwę. Na południe dziś skręcili. Chociaż tu też była ważnym miastem. Tam jakieś fabryczki były broni czy czegoś, jeżeli mi pamięć nie myli. I chyba Teutoni nigdy tego dobrze nie zdobyli tam w tych swoich pierwszych podejściach. Ty, a nas nawet wypchnęli i przerwali oblężenie Leningradu. Od bandyty jedne. Dobra, my się na razie i tak stąd wycofaliśmy, bo było za duży attrition, a wróg wrzucił dosłownie wszystkie swoje rezerwy, żeby uratować Leningrad. Także my sprytnie, zgodnie z doktryną tak zwaną zajęczą, atakujemy tam, gdzie wroga nie ma. Rozumiesz? Żeby odnosić łatwe, spektakularne zwycięstwa, które i tak pchają naszą fabułkę, że tak to określę, do przodu. No i pysznie. Już się rozlewamy na kolejne prowincje. Tutaj bagna Białorusi. Tu można by zrobić gigantyczny kociołek. Można by zrobić. Na razie celem naszym jest zajęcie Moskwy. O tak, o tak. Wielka kozacka ofensywa na Moskwę. Tegom chciał. Tegom chciał. Kto będzie szybciej? Ty koleją, czy my ciężarówkiem? Chociaż... jednak ty koleją, bo my musieliśmy przekroczyć rzekę. Ale to nic, przejdziemy od drugiej strony. Widzę, że to jakieś rafinerie mają przygotowane. Strasznie chaotyczny front, to trzeba przyznać. Dużo manewrowania, wojny mobilnej. Ale to dobrze. Bo to jest co... O! Odcięli nam dywizję. Ty bandyto jeden. Proszę wyciągnąć. Tutaj w te bagna Białorusi nie wchodzimy. Wiem, że moglibyśmy puszować. Ale szkoda tracić potencjał. No i cyk, dywizja uratowana, lotnisko zajęte, pysznie.
Zatrzymali nas na przedmieściach Leningradu, a teraz nas zatrzymają na przedmieściach Moskwy. No, troszeczkę niebezpieczna tendencja. Ale cały czas postępujemy. Cały czas zadajemy straty. Rozwietą 1,5 miliona do 0,5 miliona. Dobrze, i my sporo manpowera odzyskujemy, bo schodzi z okupacji. Włosi zajmują się okupacją. Właśnie moglibyśmy w sumie... O, jest! Mamy dodatkowe wsparcie. 5 dywizji. I od was możemy wyciągnąć kolejne 5 dywizji. A to nam daje 10 dywizji na front wschodni. Myślę, że możemy do naszej armii ofensywnej wrzucić, bo jakieś czołgusie się pojawiły. O, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Tutaj mamy Panzer III B, C i D. A templata... To nie jest aż taka zła templata. Na front wschodni. Zapraszam. Tam, gdzie to oni czują się najlepiej. Na froncie wschodnim. Oho, bitew o Moskwę. Ale to podejście raczej zakończy się niepowodzeniem. A nie, wy zdobyliście Moskwę. Upadek Moskwy. Wielkie zwycięstwo. Dywizje NKWD walczyły do końca. Broniły się. Coś mamy wzmiankę o Gruzinie? Nie mamy wzmiankę o Gruzinie. Ale tylko płonące ruiny pozostały. Proszę bardzo, kozackie zmotoryzowane dywizje zajęły Moskwę. I Moskwa wróciła do Commonwealtha. Hehe, bo wiecie, kiedyś była. Hehe. Wielki napis na mapie. Dobrze, ale nie spoczywamy na laurach. Plan jest teraz taki, żeby tutaj troszeczkę wyrównać, ustabilizować linię frontu i przygotować się do ofensywy, która przez Oreł i Kursk do Sum zrobi kociołek z bagien i dywizji, które tam się ostały. Dobra, mamy 1% do manpower. Brzmi dobrze. Brzmi bardzo dobrze. To jest dodatkowy research slotcik. Co my jeszcze chcemy machnąć? Reforma generalnego sztabu. Organizacja plus 5% planning speed. Brzmi jak plan. Ależ to jedzie, ależ to jedzie. Wielki kociołek, który domkniemy w Sumach, o zgrozo. Jacie. Ej, ale to znowu będzie gigantyczny kociołek. Aż mi się kojarzy, że kiedyś była jakaś seria polską, że tam pamiętam Piłsudski coś kręcił. Też na podobnych warunkach. Co prawda tam był chyba większy kocioł. To był chyba Great Warowe, jakaś seria polskiej na Great Warze. I też robiliśmy jakiś gigantyczny, porąbany kociołek. O, proszę bardzo, mamy kociołek. Całe bagna Białorusi są pięknym, słodkim kociołkiem. I widzę, że wybucha wojna na Dalekim Wschodzie. Hirohito wchodzi do wojny z aliantami. No ta wojna nas kompletnie nie interesuje i nie jesteśmy w nią w ogóle zaangażowani. Zostawimy. Na razie niech oni tam sobie pogłodują na tych bagnach. Nie będziemy się na razie skupiać na ich likwidacji. Teraz chyba lecimy jak najdalej na wschód. Ale podoba mi się. Znaczy ta wojna raczej nie będzie wymagająca, no bo mieliśmy sytuację jakie mieliśmy, ale dobrze wykorzystujemy nasze atuty, czyli wojnę mobilną i te zmotoryzowane dywizje, atakujemy wroga tam, gdzie nie ma i robimy piękne kociołki. No jestem aż dumny, jak żeśmy wypocili ten konflikt, bo tu raczej już nic złego się nie wydarzy. Chodzi teraz jakie straty zadamy. Co? Ale timing. Proponują zawieszenie broni. Zyskamy Gomel, Rosz, Tarbut, Kubań, Bielogrod, Krym i stepujący Krym. Nie, wojna do samego końca. Commonwealth odrzuca propozycję. W sumie, kurde, a może się zgodzić dla fabułki? Nie no, jak się zgodzić dla fabułki? Oni nam tutaj tą kawałek tej wschodniej flanki, a my musimy, rozumiesz, że bagna Białorusi, Litwinów, Inflanty, wszystko musimy do Rzeczpospolitej przyłączyć. No nie no, halo, tu musimy mieć większe patrzenie niż ukraińskie. Wojna do samego końca. No, Gruzina zabolały. Znaczy... A, on nawet tego nie zdobył? Chciałem powiedzieć, że że straci całą armię na bagnach Białorusi, ale za to ma przynajmniej Rodos zajęty, a nawet Rodos nie ma zajętego. On się tam desantował tą mongolską armią. Nie wiem, co tam wyszło i dlaczego oni tego nie zdobyli. Nie mnie oceniać. Oho, ty. Incoming Rightsy. Widzę, że Gruzin jakieś tajne projekty tu musiał badać i próbuje zrobić naloty, aby przerwać te operacje. Myślę, że możemy machnąć, bo zanim opracujemy, to się raczej wojna skończy i nie potrzebujemy żadnych Wunderwaffe projektów do likwidowania, do zmiany losów tej wojny. Dlaczego potrzebujemy to sapli i dostawy paliwa. Jak zdobędziemy gorki, proszę bardzo. Reforma sztabu naczelnego. Tu możemy zreformować, tu jeszcze headquartersy, tu proszę bardzo, ej, ile tu jest rzeczy na tą Ukrainę przygotowanych, potężne drzewko. Zrób consumer goodsy minus 10.
Więcej fabryczek. A, my nigdy nie wrzuciliśmy War Economy, ciekawostka. A przez to, że mamy Great Sale, mamy podniesione koszty zmian wszelkich praw. No cóż, widać, że ktoś tutaj się przygotował, jak działały piękne rzeczpospolitowe sejmy, które bardziej przeszkadzały niż pomagały. Dobra, ale tutaj saple mamy. Więc możemy kontynuować naszą ofensywę. Nie wiem, czy nie zrobimy ofensywy już na całej długości linii frontu? Kurde, oni spod tego Leningradu nas puszują. Ja na razie olałem temat. I cyk, ostatnie kreski pospadały, 2 miliony, prawie 2,5 miliona strat. A my tymczasem wróg próbował na siłę przebić się do tego kotła i troszeczkę faktycznie piechotą wypchnął naszą piechotę, także my nasze dywizje uderzeniowe robimy z tej strony i zrobimy kolejny podobnego typu kociołek. No jest jak jest. Niestety geniusz zajęczy nie zna granic i takie kociołki, takie okazje trzeba wykorzystywać. To aż się prosi, zwłaszcza, że to na autopuszu leci. A my zajmiemy się sprawami ważnymi typu ile od kogo surowca będziemy importować. O, proszę bardzo. To są właśnie rzeczy chojczanowe. Normalne problemy z atryszyn. Stalingrad jest trzymany. Wystarczy, że tam dojedziemy. A widzę, że nasze dywizje już są tak mocarne, że nawet jak mają spore problemy z saplami, to mimo wszystko dają radę puszować. Zdezorganizowaną, zniszczoną, podlegającą dalej czystkom armię maciakowych Sowietów. W ogóle jest listopad 1941 roku. Moskwa zajęta, Stalingrad zajęty, tylko Leningrad się obronił, a tak to Barbarossa pięknie zakończona sukcesem. I proszę zauważyć, jakie znowu mamy spaczoną alternatywną rzeczywistość, gdzie my trzymając Stalingrad, dopychamy przez flanki i przedmieścia obrzeża miasta Stalingradu do tego, żeby zrobić kociołek z pozostałych sowieckich dywizji. Rozumiesz? Pyk, pyk, pyk. Kolejny gigantyczny kociołinio. Oni w sumie są blisko Kijowa, jakby się uparli. Jakby się uparli. No proszę dodomknąć. No i cyk, mamy kociołek pod Stalingradem, ale nie tym razem nic bardziej mylnego, to kociołek z dywizji sowieckich. Co ty gadasz? Ej, my tym sztabem możemy podnosić statystyki naszych tych? O kurde, że mu podniesiemy jeden poziom wyżej. Ja cię, czy my możemy... Czekaj, jak tobie było? Pawlenko. Ty masz 6. poziom. Panie Pawlenko, czy możemy Pawlenka podnieść? Nie ma Pawlenka. Division Recovery Rate. Czekaj, a Division Recovery Rate nie mamy go tutaj wrzuconego? To ma już plus 10, plus 10. Wolodymir Kederowski. Recovery Rate plus 8 i za to... Ej, ale fajna mechaniczka. No i cyk. Ej, nice, 120 dni, ale możemy go na szybko przeszkolić za Armię Expa. Ej, fajny future, pierwszy raz to widzę. Nie wiem, może gdzieś na jakiś Kaiserreichach było dla jakiegoś kraju, ale osobiście pierwszy raz to widzę. Duży plusik dla Kajecika. Poważnie, jestem zaskoczony, jak fajnie jest zrobiona ta modyfikacja. Taki vibik tych starych, dobrych modów na Polskę, nie? Te wszystkie tam Historical Poland i tak dalej. To jest podobny klimat. Szkoda, że te polskie mody wszystkie poumierały. Bo dużo było tych polskich modów swoją drogą. Na te historyczne Polski, pod te monarchie, to wszystko gdzieś tam poumierało. Ale przynajmniej mamy może na wielką, piękną Ukrainę. Oho, będzie wojna węgiersko-rumuńska. Węgry są gwarantowane przez naszego papeta. A Rumunia jest w aliantach. Adi to chyba lubi, ale nie ma granicy, nie ma jak walczyć. No hit. Co? Jak ukraińska Italia wypowiedziała wojnę Rumunii? Co ty zrobiłeś? Jak? Ty jesteś naszym papetem! Czy oni mogą nas ściągnąć do... Czy oni mogą nas ściągnąć do wojny z Brytyjczykami? Co tu się w ogóle wydarzyło? I jak? Nie. Nine. Ja tam klikać nie będę. Ja w tym udziału brać nie zamierzam. Umywam swoje zajączowe rączki. No dzban. Dzban to mało powiedziane. My nie walczymy, prawda? My się lubimy. No patrz jaki sabotażysta. Co to w ogóle ma być? Dobra, kociołek kurski zlikwidowany, 3 miliony strat, tak, ponad 3 miliony strat, liczba dywizji nadal troszeczkę większa, ale myślę, że jesteśmy na takim etapie, że już możemy sobie pozwolić na autopush. No, zdecydowanie. Zmietliśmy całkowitą przewagę wroga w liczbach, liczby się wyrównały, a po naszej stronie pozostała jakość. Nawet samoloty gdzieś tam jeszcze jakieś latają, supportują nasze jednostki. Ty żeś awansował na... O, bardzo fajny bonusik, pięknie. Panie Pawlenko, żeś pan się wyekspił?
A nasza piechota czuje się na tyle pewnie, że sama próbuje na własną rękę zdobyć Leningrad. Mądrze, roztropnie. My tutaj szykujemy blitz ciężarówkowy z drugiej strony, żeby dokończyć inwazję. Te bardzo inteligentne Włochy skapitulowały i to w ogóle, nie wiem, te Włochy mają jakieś mechaniczki bycia krajem na uchodźstwie. Można ich flotę przejąć, nie wiem, powrzucajmy im wszystkie bonusy. Może jakieś partyzantki odpalą i się zbuntują przeciwko Francuzom. Nie wiem, w jakiej zasadzie mój papet dołączył do jakiejś tam wojny, wypowiedział to wszystko. Bardzo nietypowa, rzadko spotykana sytuacja, ale to jest typowy Hojczan. Mamy to! Kapitulacja, dobra. Ładne granice, pamiętajcie, ładne granice to postawa. Najpierw trzeba zrobić ładną Rzeczpospolitą. O resztę zadbamy potem. Wielka Rzeczpospolita, trojga narodów. Musi być większa na pewno niż Rzeczpospolita dwojga narodów, no bo jak trojga, no to upgrade, prawda? A więc koniec, mamy konferencja pokojowa zakończona. Mam nadzieję, że powiecie, że Zając znowu jest ekspertem, jeżeli chodzi o ładne granice. Jak nazwiemy Stalingrad? No oczywiście, że Carycyn. Noworosyjsk nazwiemy Korsuń, Bata, Cemesk? Dawaj Bata, dobra nazwa. Krasnodar, Nowa Sicz, Giniaspol, o, polskie. Dobra, proszę bardzo, nazwy pozmieniane. Mamy pięknego, dużego Commonwealtha trzech narodów. Granica od Łaby przez ziemię Polszy Rzeczpospolitowej, Inflanty, Litwa, rozumiesz, Kresy ukraińskie. No Krym nigdy w Rzeczpospolitej nie był, więc on tutaj sobie wegetuje. Podpisaliśmy traktat. Oni w ogóle są w aliantach. Nie, oni są z nami sojusz, okej. Gruzja, nasz papet, tutaj jakieś te Kazachstany, inne pierdoły naszym papetem, no i można zrobić w końcu ukraińską dalekowschodnią republikę, nie? Ona tutaj jest, więc po prostu stworzyłem ją i przekazałem im wszystko, więc tu, gdzie kończy się Commonwealth, jest dalekowschodnia ukraińska republika, jeżeli o to chodzi. Mam nadzieję, że piękny easter eggowy smaczek spodoba się widzom. Kolejna ze śmiesznych ciekawostek jest to, że nasze papetowe Włochy upadły. I teraz alianci przebudzili Adiego, bo jak nasze Włochy upadły, to alianci zaczęli graniczyć z Adim i Adi się wściekł i z nimi walczy i ich puszuje. No przecież to jest hit. Pewnie jakbyśmy chwilę dłużej posiedzieli, to Adi by zajął Paryż i byłaby, że Adi jednak zajmuje ten Paryż. Troszeczkę okrężną drogą w 42. Pa, on leci przez Alpy. Co jest? Skubaniutki, po jak to robi? O, bo on jest w sojuszu z Japończykami, nie? Tak, on jest w sojuszu z Japończykami i Węgrami. Węgry zajęły tego Rumunię. Proszę bardzo. Przebudzenie osi. Oś 2.0. My sobie siedzimy, chillujemy, my swoje konflikty zakończyli. Ale zanim zrobimy jeszcze sobie podsumowanie tej serii, znowu szybka autoreklama naszego Discordzika Znajomi Znajomego. Polecam bardzo serdecznie. Ostatnio polecałem kanał Znajomy Gotowanko w społecznościach. Dzisiaj może po prostu zwykłe dyskusje. Kanał ogólny, gdzie można o wszystkim i o niczym pogadać. Zawsze ktoś jest, zawsze z kimś można poklikać. Polecam bardzo serdecznie. Wiele różnych osobistości na wszelakie różne tematy. Link do Discorda Znajomego oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam dołączyć. A my tymczasem podsumujmy sobie serię. Nie wiem, ile odcinków wyszło, chyba z 5, jeżeli dobrze kojarzę. Powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczony. Jaki fajny modzik. A my dopiero przetestowaliśmy jedną ścieżkę pod demokrację propolską z Wielkim Sejmem. A tam jest jeszcze komunistyczne, inne demokratyczne, monarchie, hetmanaty i te chwastowo-prawicowe ukraińskie rzeczy. Jeżeli o to chodzi. Przemysł też można śmiesznie wykręcić. Jeżeli chodzi o nasze bonusy, no to mamy tutaj pyk, własna produkcja amunicji, kozacy rejestrowi. Część tych bonusów jest unikalna dla ścieżki, którą wybraliśmy. Ale fajnie można zrobić. No i są eventy, są decyzje, są mechaniczki. W zależności od tego, którą ścieżkę wybierzemy. Na wojnę sytuacyjne. Tutaj trochę z tym Senatem amerykańskim przesadzili, ale jest jak jest. Bo można integrować Kubań, można integrować Litwę. Przejąć tego Gomelę. Także jak widzicie, sporo tego jest. Tu widzę, że cały czas można upgrade'ować. Local manpower. Aha, to są mechaniczki, jakbyśmy okupowali. Nowe rzeczy się pojawili. No, także zagraliśmy na postawkę Hojca, znaczy z modem, ale reszta krajów grała na postawce. Na celach historycznych i nawet ciekawa, fajna, nietypowa fabułka się stworzyła. No nikt chyba jeszcze nigdy nie wpadł na pomysł, żeby robić Commonwealtha i taką piękną fabułkę od strony Ukrainy. Także szapoba. Do moda wrócimy
za jakiś czas, bo bym sobie jeszcze zobaczył tą Maciakową Federację, a z ciekawości jak tam można zjednoczyć, zrobić rekonkwistę, jeżeli chodzi o Gruzina, ale to myślę, że za jakiś czas. Mam nadzieję, że seria wam się podobała. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. Kłaniam się niziutko, no i widzimy się w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się następnego. Cześć, cześć.